Stany Zjednoczone to jedno z największych i najpotężniejszych państw świata. Ich całkowita powierzchnia wynosi około 10 milionów kilometrów kwadratowych, co czyni je trzecim co do wielkości krajem, po Rosji i Kanadzie. USA zamieszkuje obecnie niemal 342 miliony ludzi. Pod tym względem ustępują jedynie Indiom i Chinom. Amerykanie wciąż posiadają największą gospodarkę na świecie, a w ubiegłym roku ich produkt krajowy brutto przekroczył 29 bilionów dolarów. Żadne inne państwo nie przeznacza również tak ogromnych środków na zbrojenia. Według danych NATO, w 2024 roku Stany Zjednoczone wydały na ten cel niemal 970 miliardów dolarów, co stanowiło więcej niż budżety wojskowe wszystkich pozostałych członków sojuszu razem wziętych. Dla porównania, ubiegłoroczne łączne wydatki NATO wyniosły 1,5 biliona dolarów. Pod względem liczebności sił zbrojnych Stany Zjednoczone dysponują około 1 300 000 aktywnych żołnierzy. Większą armię posiadają jedynie Chiny i Indie. Amerykańskie siły zbrojne składają się z 6 głównych rodzajów wojsk: wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych, korpusu piechoty morskiej, straży wybrzeża oraz utworzonych stosunkowo niedawno sił kosmicznych. Największą formacją są wojska lądowe, liczące niemal 450 000 żołnierzy, natomiast najmniejszą siły kosmiczne, których liczebność nie przekracza 9 000 osób. Choć od lat 70. służba wojskowa w USA nie jest obowiązkowa, to każdego roku do armii wstępują dziesiątki tysięcy nowych rekrutów. Dodatkowo kraj dysponuje silnymi rezerwami, w których obecnie znajduje się blisko 800 000 żołnierzy. Amerykańscy żołnierze uchodzą za jednych z najlepiej wyszkolonych na świecie. Przechodzą intensywne szkolenie podstawowe, a następnie specjalistyczne, dostosowane do ich roli w siłach zbrojnych. Elitarne jednostki, takie jak Navy SEALs czy Army Rangers, muszą przejść wyjątkowo wymagające programy selekcji. Amerykańska armia kładzie duży nacisk na nowoczesne technologie oraz regularny udział w realnych operacjach bojowych, co znacząco podnosi poziom doświadczenia jej żołnierzy. Wojskowi zdobywają praktykę w konfliktach zbrojnych, takich jak Desert Storm, Enduring Freedom czy walka z państwem islamskim, a także uczestniczą w międzynarodowych ćwiczeniach, takich jak Defender Europe i Red Flag. Dania to niewielkie, lecz prężnie rozwijające się państwo skandynawskie o powierzchni przekraczającej 43 000 km². Zamieszkuje je blisko 6 milionów osób, które w 2024 roku wygenerowały ponad 412 miliardów dolarów produktu krajowego brutto. W ostatnich latach Duńczycy znacząco zwiększyli wydatki na obronność. Jeszcze w 2023 roku przeznaczali na ten cel 1,65% PKB, natomiast w ubiegłym roku, według szacunków NATO, przekroczyli zalecany przez Sojusz poziom 2%, wydając na zbrojenia blisko 10 miliardów dolarów. W ciągu najbliższych 5 lat planują zwiększyć budżet obronny o około 6 miliardów dolarów. Wydatki na obronę w bieżącym roku mają wynieść 2,4% PKB, co znacząco przekracza wymagania NATO dla państw członkowskich. Ponadto Kopenhaga ogłosiła, że przeznaczy około 2 miliardy dolarów na zwiększenie obecności wojskowej w Arktyce. Decyzja ta ma związek z rosnącym zainteresowaniem Stanów Zjednoczonych kontrolą nad Grenlandią, półautonomicznym terytorium Danii. Siły zbrojne Danii składają się z wojsk lądowych, Królewskiej Marynarki Wojennej, Królewskich Sił Powietrznych oraz Obrony Terytorialnej. Według szacunków NATO duńska armia liczy obecnie ponad 17 000 aktywnych żołnierzy oraz 12 000 rezerwistów. W ramach ubiegłorocznych reform Kopenhaga planuje zwiększenie liczby poborowych do 7,5 tysiąca rocznie oraz wydłużenie zasadniczej służby wojskowej z 4 do 11 miesięcy. Poborowi będą kierowani zarówno do sił zbrojnych, jak i do Krajowej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Dodatkowe środki na obronność mają umożliwić rozbudowę infrastruktury wojskowej oraz utworzenie pierwszej brygady armii, która ma stać się w pełni operacyjną jednostką ciężkiej piechoty zgodną ze standardami NATO. Ważnym krokiem jest również wprowadzenie od 2026 roku obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet. Choć duńska armia jest niewielka, stawia na wysoką jakość szkolenia, zwłaszcza w zakresie obrony terytorialnej oraz walki w trudnym terenie. Siły specjalne, takie jak Jägerkorpset, są jednymi z najlepszych w NATO. Żołnierze Danii regularnie uczestniczą w międzynarodowych ćwiczeniach i misjach zagranicznych, co podnosi ich poziom wyszkolenia oraz zdolność współpracy z innymi armiami sojuszu. Duńskie wojsko brało udział w operacjach w Afganistanie i Iraku, a także we wspólnych działaniach na Bałtyku. Ich żołnierze szkolą się w wymagających warunkach, między innymi podczas ćwiczeń Nordic Response i Baltops.
Lądowe uzbrojenie sił zbrojnych USA obejmuje przede wszystkim ponad 4600 czołgów, niemal 1650 niszczycieli czołgów oraz około 7000 bojowych wozów piechoty. Armia dysponuje także blisko 17 tysiącami transporterów opancerzonych, ponad 75 tysiącami opancerzonych pojazdów wielozadaniowych oraz prawie 35 tysiącami pojazdów logistycznych i wsparcia. Wśród wyposażenia znajduje się również około 1500 jednostek artylerii samobieżnej i ponad 1200 rakietowej. Do obrony przeciwlotniczej wykorzystywanych jest ponad 1300 systemów rakietowych oraz blisko 2000 dział samobieżnych. Siły lądowe Stanów Zjednoczonych przechodzą intensywną modernizację, aby lepiej dostosować się do wymagań współczesnego pola walki. Koncepcje z czasów zimnej wojny ustąpiły miejsca bardziej mobilnym i elastycznym siłom zbrojnym. Trzon wojsk lądowych wciąż stanowi czołg podstawowy M1 Abrams, wspierany przez sprawdzony bojowy wóz piechoty M2 Bradley. Wozy opancerzone Stryker zyskały na znaczeniu dzięki swojej wszechstronności i zdolności do pełnienia różnorodnych ról na polu walki. Coraz większy nacisk kładzie się także na pojazdy kołowe, których konstrukcja opiera się na doświadczeniach wyniesionych z walk miejskich w Afganistanie i Iraku. Kluczowym elementem amerykańskiej strategii jest operacja wielodomenowa, łącząca działania na lądzie, morzu, w powietrzu, kosmosie i cyberprzestrzeni. Siły lądowe kładą duży nacisk na integrację nowoczesnych systemów uzbrojenia, wojnę elektroniczną oraz logistykę. W przypadku konfliktu ofensywa rozpoczęłaby się od zmasowanych ataków cybernetycznych i rakietowych, a następnie przeszłaby w manewrowe działania wojsk lądowych, mające na celu przejęcie inicjatywy i zmuszenie przeciwnika do kapitulacji na warunkach korzystnych dla USA i ich sojuszników. Uzbrojenie lądowe Danii obejmuje przede wszystkim 44 czołgi, tyle samo bojowych wozów piechoty, 375 transporterów opancerzonych, ponad 250 opancerzonych pojazdów wielozadaniowych oraz około 400 pojazdów logistycznych i wsparcia. Wśród artylerii znajduje się blisko 20 jednostek samobieżnych oraz 8 wyrzutni rakietowych. Duńskie wojska lądowe, czyli Hæren, przeszły gruntowną reformę, dostosowując swoją strukturę do współczesnych wyzwań. Podstawą ich organizacji są 3 batalionowe grupy bojowe o wysokiej gotowości, zdolne do samodzielnego działania, a w razie konfliktu ich liczba może wzrosnąć do 6. Hæren koncentruje się na mobilności, co odzwierciedla szerokie wykorzystanie transporterów opancerzonych Piranha 3, pojazdów Eagle i Duro oraz bojowych wozów piechoty CV-90. Modernizacja obejmuje także nowe systemy artyleryjskie i rozpoznawcze. Doświadczenia z Afganistanu i Iraku, a także wzrost zagrożenia ze strony Rosji wpłynęły na strategię obronną Danii, która skupia się na szybkim reagowaniu i wysokiej gotowości do działań zarówno w obronie własnego terytorium, jak i w misjach zagranicznych. Obecnie Dania nie dysponuje rozbudowanym systemem obrony przeciwlotniczej, jednak planuje znaczące inwestycje w tym obszarze. W ubiegłym roku duńskie Ministerstwo Obrony podpisało umowę z niemiecką firmą Rheinmetall Air Defense na dostawę 16 zestawów artyleryjsko-rakietowych Skyranger 30, które zostaną zamontowane na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Piranha 5. Ponadto Kopenhaga planuje zakup systemów obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, co zostało uwzględnione w dodatkowym finansowaniu przeznaczonym na modernizację sił zbrojnych. Amerykańska armia ma na wyposażeniu prawie 3,5 tysiąca samolotów bojowych, więcej niż 1,5 tysiąca transportowych, blisko 2700 szkoleniowych oraz około 650 specjalnego przeznaczenia. Posiada także ponad 100 samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli, blisko 140 bombowców strategicznych, ponad 600 powietrznych tankowców oraz 70 aerostatów rozpoznawczych. Wśród śmigłowców znajduje się około 900 maszyn szturmowych oraz ponad 4,5 tysiąca śmigłowców wielozadaniowych. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych nie mają sobie równych, dysponując najnowocześniejszą i największą flotą maszyn na świecie. Modernizacja sprawiła, że wybrane jednostki z okresu zimnej wojny pozostają wciąż gotowe do użycia na współczesnym polu walki. Jednocześnie Waszyngton inwestuje w platformy nowej generacji, takie jak myśliwce F-35. Siły powietrzne USA to jedna z nielicznych formacji, które utrzymują dedykowaną flotę bombowców zdolnych do przeprowadzania zarówno ataków konwencjonalnych, jak i nuklearnych. Amerykanie operują również ogromną liczbą śmigłowców, koncentrując się na maszynach szturmowych Apache oraz wielozadaniowych Black Hawk. Duńska armia dysponuje 42 samolotami bojowymi, 4 transportowymi, ponad 40 szkoleniowymi oraz 3 maszynami specjalnego przeznaczenia. Wśród śmigłowców znajduje się 34 wielozadaniowe. Królewskie Duńskie Siły Powietrzne, czyli Flyvevåbnet, to formacja odgrywająca kluczową rolę w obronie kraju oraz jego terytoriów zależnych, takich jak Wyspy Owcze i Grenlandia.
W ostatnich latach przechodzi znaczącą modernizację, sukcesywnie zastępując starsze myśliwce F-16 nowymi F-35. Pierwsze 4 maszyny tego typu wylądowały w bazie lotniczej Skrydstrup w roku 2023, a pełna flota 27 nowoczesnych myśliwców ma zostać dostarczona do roku 2026. Oprócz myśliwców, duńskie siły powietrzne dysponują także samolotami transportowymi, śmigłowcami oraz maszynami szkoleniowymi. Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów, Flywe-Wobnet jest jedną z mniejszych, ale dobrze wyszkolonych i efektywnych formacji lotniczych w NATO. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych dysponuje 11 lotniskowcami, 9 śmigłowcowcami, 22 krążownikami, około 80 niszczycielami, blisko 70 okrętami podwodnymi, 26 okrętami walki przybrzeżnej, ponad 220 okrętami desantowymi, 8 okrętami walki przeciwminowej oraz około 210 jednostkami logistycznymi i wsparcia. Flota lotniskowców US Navy znacznie przewyższa możliwości regionalnych rywali. Jej trzon stanowi 10 nuklearnych lotniskowców klasy Nimitz, których konstrukcja bazuje na technologiach z czasów zimnej wojny. W związku z tym, amerykańska marynarka intensywnie inwestuje w nowoczesną klasę Gerald Ford, mającą zwiększyć jej możliwości operacyjne. Obecnie w służbie znajduje się jedna taka jednostka. Flotę uzupełniają okręty desantowe z pokładami przystosowanymi głównie do operacji śmigłowcowych, ale także do obsługi samolotów pionowego startu. Siły podwodne składają się wyłącznie z jednostek o napędzie atomowym, obejmujących zarówno starsze okręty z okresu zimnej wojny, jak i nowoczesne jednostki klasy Virginia, które stopniowo zastępują wycofywane okręty klasy Los Angeles. Krążowniki rakietowe uznawane za relikt zimnej wojny mają zostać zastąpione nowoczesnymi fregatami, których obecnie brakuje w zdominowanej przez niszczyciele flocie. Niszczyciele rakietowe klasy Zumwalt, pierwotnie planowane w liczbie 32 jednostek, okazały się rozczarowaniem. Ukończono jedynie 3, z czego 2 pozostają aktywne. Flotę uzupełniają jednostki do działań przeciwminowych i okręty pomocnicze, a także legendarny USS Constitution, najstarszy pływający okręt na świecie, zwodowany pod koniec XVIII wieku. W skład morskiej floty Danii wchodzi 9 fregat, blisko 40 patrolowców, 4 okręty desantowe, 6 jednostek walki przeciwminowej oraz 20 okrętów logistycznych i wsparcia. Królewska Marynarka Wojenna Danii, znana jako Severnet, od lat kieruje się zasadą efektywności kosztowej, podejmując innowacyjne decyzje w zakresie organizacji i wyposażenia. W latach 80. i 90. XX wieku wycofano przestarzałe jednostki z czasów II wojny światowej, dostosowując flotę do nowej sytuacji geopolitycznej po upadku Związku Radzieckiego. Jako pionierzy w dziedzinie standaryzacji i modularności, Duńczycy opracowali system okrętów oparty na modułowej konstrukcji, umożliwiającej szybką rekonfigurację jednostek. Flagowym projektem tego podejścia jest Standard Flex 300, wszechstronne okręty, które dzięki wymiennym modułom mogą pełnić różne role, od trałowców po niszczyciele min i jednostki ratownicze. Dania całkowicie zrezygnowała z okrętów podwodnych i kutrów rakietowych, inwestując zamiast tego w zdalnie sterowane jednostki do operacji przeciwminowych. Mimo niewielkiej populacji, kraj utrzymuje flotę dużych okrętów bojowych, strzegących strategicznych cieśnin oraz obszarów kluczowych dla światowego handlu, w tym wód wokół Grenlandii i Wysp Owczych. Stany Zjednoczone mają na wyposażeniu około 450 bojowych dronów bezzałogowych, 12,5 tysiąca amunicji krążącej oraz 15 tysięcy dronów rozpoznawczych. Ponadto dysponują 34 bezzałogowymi dronami transportowymi, 5 uzbrojonymi pojazdami lądowymi oraz 18 bezzałogowymi okrętami. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych posiadają jedną z największych na świecie flot dronów, wykorzystywanych zarówno do wywiadu, nadzoru i rozpoznania, jak i do ataków precyzyjnych. Systemy te obejmują szeroki zakres technologii, od przenośnych, ręcznie wystrzeliwanych jednostek napędzanych śmigłem, po zaawansowane konstrukcje odrzutowe, startujące z pasów lotniskowych. Wśród najnowocześniejszych amerykańskich dronów bojowych znajduje się MQ-9 Reaper, szeroko wykorzystywany w misjach wywiadowczych oraz do przeprowadzania precyzyjnych uderzeń. Kolejnym kluczowym systemem jest RQ-4 Global Hawk, służący do strategicznego rozpoznania. Istotną rolę odgrywa również MQ-1 Grey Eagle, przeznaczony do operacji na poziomie taktycznym i operacyjnym. Dania dysponuje setką dronów rozpoznawczych oraz 4, wcześniej wspomnianymi, zdalnie sterowanymi okrętami do operacji przeciwminowych. Na mocy porozumienia obronnego z 2023 roku rząd przeznaczy ponad 2 300 milionów dolarów na rozwój obrony powietrznej oraz produkcję nowych bezzałogowców.
Szczególny nacisk położono na wzmocnienie kontroli nad regionami Arktyki i Północnego Atlantyku. W tym roku mają rozpocząć się dostawy dronów rozpoznawczych Jump 20 o zasięgu do 185 km. Wśród posiadanych zestawów wyróżniają się amerykańskie systemy Puma i EB Vision oraz norweskie mikrodrony Black Hornet. Duńska marynarka wojenna posiada także kilka zdalnie sterowanych jednostek do usuwania min. Stany Zjednoczone dysponują jednym z najbardziej zaawansowanych i potężnych arsenałów nuklearnych na świecie, ustępując jedynie Rosji pod względem ich ilości. Obecnie posiadają ponad 5000 głowic jądrowych, co stanowi kluczowy element ich strategii odstraszania. Siły nuklearne USA zapewniają zdolność do precyzyjnego uderzenia w każdy punkt na świecie, wzmacniając globalną pozycję militarną i polityczną kraju. Dominacja technologiczna oraz rozbudowane systemy odstraszania potwierdzają status Stanów Zjednoczonych jako najpotężniejszego mocarstwa militarnego. Potwierdza to także ranking siły militarnej Global Firepower, który niezmiennie plasuje USA na pierwszym miejscu. Dla porównania, Dania, choć silnie związana z NATO i dysponująca coraz to nowocześniejszymi siłami zbrojnymi, zajmuje 45. pozycję w tym samym zestawieniu, co odzwierciedla znaczną różnicę w potencjale obronnym obu państw.